kurde, no ja nie będę nigdy siedział na dupie, regenerował się, odpoczywał, ładował węglami i niczego nie zwiedzał, bo ja po prostu w góry mam za daleko. Stricte biegowo nie jestem w stanie tego tutaj w Tepeku niestety zrobić. Czas na małe podsumowanie z tego, co tam się działo, jak to wyglądało, jakie moje odczucia po 8 latach, kiedy właśnie 8 lat temu biegłem drugie moje zawody w życiu, Wielką Prechybę w Pieninach. No i teraz po 8 latach przerwy wróciłem na Dzikiego Gronia. Powiem wam, jakie mam przemyślenia co do tego całego i startu, i rozwoju biegów na przestrzeni tych ładnych paru lat. Oczywiście moimi oczami. Tak więc ja jestem Wiśnia, wy jesteście na kanale Najlepszy Kumpel do Biegania. No i zapraszam was do rozkminki. Punktem pierwszym, który chciałbym poruszyć, no to jest ilość, słuchajcie, uczestników i związane z tym sytuacje, o których ja myślałem, że będą. A mianowicie, kiedy ja 8 lat temu startowałem, wtedy nazywało się to biegi górskie w Szczawnicy, to chyba wtedy były 3 dystanse. Wielka Prechyba, Dziki Groń i 90 chyba coś, czy 100. Nie pamiętam tamtego dystansu, jak on się nazywał, bo wtedy to dla mnie było, wiecie, 90 po górach. Jak ja się zapisałem na 40 tam 2 czy 4, no to był kosmos. Poza tym to było 8 lat temu. I na wszystkich tych dystansach biegaczy było około 1400, 1500. Mówię o całym wtedy, nawet nie festiwalu, bo to jeszcze nie był festiwal w takim mniemaniu jak teraz. Teraz według samych organizatorów 4600 osób na wszystkich biegach, przy czym na Dzikim Groniu, gdzie ja biegłem, było zapisanych bodajże 619 osób. Przynajmniej tyle dostałem później w SMS-ie, że z tyloma osobami biegłem. Natomiast na samej Wielkiej Prechybie 1400 osób na jednym biegu górskim w Polsce. Zobaczcie, jak to się rozwinęło. Więc liczby są przytłaczające. Jest bardzo duży wzrost biegaczy górskich. I czy to dobrze, czy to źle, to zależy. Oczywiście, że to zależy, bo z jednej strony to dobrze. Chociażby dlatego, że coraz więcej producentów widzi ten rynek i mamy szansę kupić lepsze buty, ciuchy. Jest tego więcej na rynku. Wiedzy na temat biegania w górach też jest dużo więcej niż kilka lat temu i to jest fajne. To jest plus. Z drugiej strony zagrożenie, jakie jest na tych wszystkich festiwalach, może jeszcze nie teraz, może jeszcze nie za rok, no ale jeżeli to będzie w takim lawinowym tempie szło do góry, no to jednak pamiętajmy też, że te góry nasze, no to nie są wielkie góry. I czy w którymś momencie te szlaki się nie zapchają? Nie wiem. Nie mnie to oceniać. Moim takim największym zmartwieniem, przemyśleniem było to, czy ja się znajdę w ogóle w takiej dużej ilości ludzi, bo mówię, wtedy kiedy ja biegałem, ilość biegaczy była zdecydowanie mniejsza. A nie będę ukrywał, że dla mnie najlepszym momentem w biegu jest ten moment, kiedy po prostu na szlaku przez jakiś czas jestem sam. I myślę, że wielu z was ma dokładnie tak samo. Jeśli chodzi o Dzikiego Gronia, no to moje czarnowictwo na szczęście absolutnie upadło. Było zajebiście. Bardzo fajnie. Oczywiście na początku hurmem wszyscy ruszyli, no to jest oczywiste, ale później fajnie, jak w starych, dobrych czasów. Pies jakiś
towarzystwo się rozjechało i miałem to, co lubię. Czyli przez jakiś czas biegłem sobie sam swoim tempem, zmagając się ze swoimi tymi wszystkimi przemyśleniami w głowie. Więc to było fajne. Pod względem wielkiej prechyby 2 znajomych biegło. Pozdrawiam Michała i Piotra. I o dziwo nie narzekali. Mówili, że na punktach spoko, że tłumów nie było, że to się fajnie rozjechało, więc bardzo się cieszę, że byłem w błędzie, bojąc się tego, że te szlaki będą zapchane. Bardzo się z tego cieszę, bo okazuje się, że jeszcze miejsce gdzieś dla takich odludków jak ja na tych zawodach są. I oni również nie mieli żadnych zastrzeżeń. Jeszcze bodajże tam była 130. Spiski wędrowiec biegł Mateusz, mój znajomy, który ogólnie, pozdrawiam oczywiście Mateusza, który ogólnie miał pozytywne wrażenia. Jedna rzecz, na którą zwrócił uwagę, to to, że kolor taśm, on jest taki, wiecie, brązowy, szary, coś takiego, no, że w nocy różnie z widocznością tych taśm było. No ja oczywiście w nocy nie biegłem, więc nie jestem w stanie nic na ten argument powiedzieć. No ale jeżeli ktoś kiedyś będzie to oglądał z organizatorów, no to zwróćcie na to uwagę. Może warto, może nie. Wasza decyzja. Więc znowu mówię więc. No to organizatorzy, można powiedzieć, odrobili lekcję. Chyba nie było żadnych jakichś pomyłek, jakichś dziwnych akcji itd. Bardzo fajnie się to rozeszło na kilka dni. No i można powiedzieć, że zawody organizacyjnie w samych superlatywach nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. Widać, że oni wiedzą, co robią. Oczywiście wielkie podziękowania z mojej strony, jak i chyba wielu biegaczy. Dla wolontariuszy, pamiętajcie, jesteście najlepsi. Bez was te biegi nie wyglądałyby tak, jak wyglądają. Co mnie zaskoczyło, i jako że jestem też rodzicem i staram się te moje dzieci gdzieś tam też wciągać, czy to w bieganie, czy w sport, super sprawa w punkcie wydawania pakietów. Bardzo dużo młodzieży i to po prostu było mega zajebiste. No, przepraszam za słowo zajebiste, ale było mega zajebiste, fajne. Bo to wiecie, no to jest w ogóle fajne, kiedy te pokolenia się łączą, kiedy wiesz, stare dziady biegają, a młodzież ich tam gdzieś na trasę wypycha. Pewnie często część z rodziców biegła, a młodzież była na punktach, więc w skrócie wielkie chapeau bas dla wolontariuszy właśnie. Pamiętajcie, jesteście najlepsi. Właśnie przez was te biegi mają duszę i to jest mega fajne. No to skoro było po pierwsze, to musi być po drugie. No po drugie troszkę ode mnie, o moim udziale. Otóż mimo doświadczenia z kilkunastoma biegami górskimi, oczywiście manianę odwaliliśmy ze znajomymi, bo dzień wcześniej poszliśmy sobie na obiad na prechybę, bo po co, nie? Gdzieś bliżej. Wyszło nam wtedy 20 km i 1000 apu. Co niestety odczuwałem w trakcie biegu. Nie żeby się tłumaczyć, bo bieg skończyłem, plan wykonałem, po prostu trochę więcej się zmęczyłem i tyle. Z drugiej strony, jadą do Gdańska w góry, no słuchajcie, kurde, no ja nie będę nigdy siedział na dupie, regenerował się, odpoczywał, ładował węglami i niczego nie zwiedzał, bo ja po prostu w góry mam za daleko. Zawody dla mnie aż tak ważne nie są, to znaczy są ważne, ja wiedziałem, że je po prostu ukończę, ale czy ja dobiegnę 190 czy 220 czy 250, w tej kwestii nie ma to znaczenia, jeżeli jadę tam z rodziną i chcę rodzinie na przykład pokazać właśnie Prechybę i widok na Tatry. Kto na Prechybie był, kto widział Tatry, doskonale wie, o czym ja mówię. To jest właśnie ten drugi rodzinny aspekt takich wyjazdów, gdzie trzeba to po prostu wziąć na klatę i tyle. Sam bieg bardzo fajnie,
Do pierwszego punktu spokojnie. Nawet się praktycznie nie zatrzymywałem. Chyba tylko jedną pomarańczkę wziąłem, poleciałem dalej. Dlatego, że start było o 6. Było chłodno. Ja do pierwszego punktu praktycznie nic nie piłem. A miałem 2 soft flaski pełne, więc po prostu poleciałem dalej. Drugi punkt. Długi zbieg do Rytla. Tam udało mi się w promocji wypieprzyć, bo sam sobie podłożyłem kijka pod nogę. Zrobiłem bardzo fajne salto. Na szczęście, wiedząc co się stanie, bo już to poczułem, udało mi się, wiecie, zrobić takiego fajnego fixa, że właściwie nic się nie stało. Trochę porysowałem rękę i tyle. Pierwszy punkt szybciutko. Jakieś tam 2 kawałki ciasta. Nie uzupełniałem soft flasków, bo jeszcze miałem. Stwierdziłem, że zrobię to na 3. punkcie. Bicie w ryj, nie pamiętam jak to się nazywało. Coś chyba na K. Natomiast tutaj oczywiście moja indolencja wielkiego super biegacza. Tyle mówię, żeby przeglądać profil, czytać. Znowu po moim niebie latają. Co jest na punktach? No więc ja tak sobie przeczytałem, że nie przeczytałem. A na 3. punkcie była tylko woda. Można. Na szczęście to mi wystarczyło. Miałem całkiem sporo ze sobą. Ja zawsze robię tak, że jak jestem na punkcie, to jakiś tam kawałeczek jedzenia sobie do kamizeli wezmę. Więc miałem ze sobą kawałeczek oscypka, parę kabanosów, żele, które sobie wcześniej kupiłem. No i spokojnie doleciałem do Obidzy. I tutaj tak naprawdę na Obidzy najwięcej się działo. To znaczy część ludzi właśnie na Obidzy sobie zrobiła taki dłuższy popas. Ja starałem się jednak coś tam powalczyć o swój czas, więc byłem tam dosłownie króciutko. Kola do soft flasku. Wypiłem zupkę, no bo jak żeby nie wypić zupkę. I tutaj taka informacja. 8 lat temu również była tak samo pyszna zupka. Więc jeśli robi to ta sama osoba, to gratulacje. No i z Obidzy to już było właściwie, wiecie, do ostatniego punktu pod Durbaszkę. Szczerze powiedziawszy, całkiem fajnie to szło. Aczkolwiek tam niestety dopadło mnie seria, może nie tyle skurczy, co po prostu czułem, że jestem na granicy skurczów. I to w 2, co było dosyć dziwne. To niestety nie pozwalało mi biec, natomiast pozwalało mi dość szybko z kijkami po prostu maszerować góra-dół. Znaczy coś tam powiedzmy zbiegałem, ale na płaskim to już nie bardzo. I pod górkę oczywiście też już nie, no. To nie ten poziom wytrenowania. Ostatecznie po Obidzy powalczyłem jeszcze z tymi kiełkami na końcu. Wiecie o czym mówię. Każdy kto biegł prechybę czy dzikiego, czy te dłuższe dystanse przez to przechodził. No i ostatecznie, jeśli oglądaliście mój film, to wiecie z jakim czasem skończyłem. Jeśli nie, no to udało się zejść poniżej 10 godzin. Co uważam na pierwszy start spoko wynik. To tyle jeśli chodzi o mnie. Szczawnicę więc odhaczamy z dużym plusem, z dużym pozytywnym wykrzyknikiem. Warto jechać, polecam. Jeśli jesteście początkujący, znajdziecie tam coś dla siebie, bo są i krótsze dystanse. Są oczywiście też dłuższe niż Dziki Groń. To nie jest tak, że ja jestem jakimś nie wiadomo jakim harpaganem, bo tam były również dystanse bodajże 90 i 130. Więc jak macie ochotę jeszcze bardziej się wyrypać, no to za rok, czemu nie? Co do technikaliów trasy, to pamiętajcie, że Szczawnica wbrew pozorom jest
dosyć trudnym technicznie biegiem. Tam jest sporo luźnych kamieni. Na dzikim groniu są 2 lub 3 takie naprawdę dobre zbiegi, których na przykład ja nie jestem w stanie tutaj wytrenować w Trójmiejskim Parku. Są po prostu za długie. Można to troszkę niwelować siłownią, robić bułgarskie przysiady, wykroki, takie rzeczy, natomiast biegowo, stricte biegowo nie jestem w stanie tego tutaj w TPK-u niestety zrobić. I tyle. No po prostu bierzcie to pod uwagę, że jeżeli jesteście początkujący i chcecie w Szczawnicy mieć swój pierwsze zawody, to nie rzucajcie się, broń Boże, na te długie dystanse. Najpierw spróbujcie tych krótszych, jeśli nie biegaliście w górach. Jeśli biegaliście, to Szczawnica jest naprawdę fajnym wyzwaniem i oczywiście warto. Natomiast jeśli jesteście właśnie początkującymi, to proszę Was, nie rzucajcie się naprawdę od razu na te długie dystanse, bo to technicznie jest stosunkowo ciężki bieg. Oczywiście nie są to Alpy czy Dolomity, ale jednak jeśli chodzi o polskie tutaj realia, to nie jest łatwy bieg. To miejcie na uwadze w kwestii podsumowania. Zobaczcie, chyba jastrząb. Dobra. Szybko jeszcze ostatnia rzecz, czyli moje samopoczucie po. Otóż zajechałem pięknie 4. Na drugi dzień duży problem ze schodzeniem po schodach, dawno tak nie miałem. I biorę to oczywiście na karp tych właśnie 3 czy tam 2, ja już teraz nie pamiętam, długich zbiegów, gdzie no albo zapieprzałeś szybko, albo mocno hamowałeś 4, co w jednym i w drugim przypadku kończyło się potem po prostu ich zajechaniem, przynajmniej w moim przypadku. No mówię, ja po górach nie biegam. Na bieżni zawsze można podbiegi zrobić, no ale z biegów nie wytrenujemy i na tych długich ja po prostu muszę uważać, bo one swoje żniwo zbierają. To jest właściwie wszystko. Tak, po kilku dniach nic mnie nie bolało, żadnych kontuzji. Co najważniejsze, moja kontuzja, która ciągnęła się za mną od 1,5 roku, nie dała o sobie znać. Jestem z tego bardzo, ale to bardzo zadowolony. No i można powiedzieć, że same plusy. Po pierwsze, plan treningowy, który wykonuję, dał efekt. Po drugie, czas zrealizowany. Wiadomo, że po zawodach zawsze chciałoby się lepiej, ale czas jest zrealizowany. Kontuzji brak. Regeneracja zrobiona, bo jesteśmy 2 tygodnie już po Szczawnicy i to jest moje pierwsze dzisiejsze długie wybieganie. Takie wybieganie z dużą dozą patrzenia na organizm. Czy czasem mnie coś nie będzie bolało. Więc dzisiaj jest naprawdę spokojnie. Bez patrzenia na tempo, bez patrzenia na dystans, no bo znam te swoje ścieżki. Ja nie muszę patrzeć w zegarek, żeby wiedzieć, ile mam kilometrów zrobionych. Postaram się zrobić około 20 tak na luzie, po to, żeby zobaczyć, jak organizm po Szczawnicy się zregenerował, bo oczywiście wiadomo, że w 2 tygodnie w wieku 49 lat, a w tym roku mam właśnie 49, ten organizm w 2 tygodnie się nie zregeneruje, dlatego trzeba bardzo, bardzo uważać. No i to właśnie robię. Czyli to będzie tak kolejny trening na strawie, który wygląda jak kupa. Natomiast jest dla mnie osobiście niezmiernie ważny, bo jak mówię, każdy realizuje swoje, a nie czyjeś cele. No i tyle.